Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, zaczynamy od silnika, rozpołowimy go ze skrzynią, wymieniamy tutaj łańcuch, wymieniamy jakieś tam uszczelniacze, cokolwiek ma być zrobione. Składamy wszystko w całość, wkładamy go do samochodu i mam nadzieję go odpalić, zobaczyć jak wszystko nam się uda to złożyć. Wy w międzyczasie subskrybujcie kanał, paluch w górę, mamy fajne projekty w drodze, także będzie ciekawie. Zobaczcie, tutaj jest cały wózek, jak to się mówi chyba w Polsce, nie wiem nawet dokładnie, ten subframe cały. Tutaj macie całą listwę kierowniczą, elektryczną. Teraz silnik, jak widzicie, już trochę lepszy dostęp do wszystkiego mamy. Tutaj jeszcze musimy odpiąć ten wał i odepniemy całą skrzynię na bok. Musimy się do tej ścianki tutaj tylnej dostać, żebyśmy mogli dojść do łańcucha. Teraz Wam jeszcze pokażę, jak fajnie ma BMW rozwiązaną sprawę ze skrzynią, czyli tutaj macie całą wiązkę kabli, którą odpinacie z komputera. I teraz tak, żadnych linek, niczego tutaj nie ma. Tak naprawdę rozpinacie tylko te śruby główne, które trzymają cały silnik ze skrzynią i wszystko powinno nam tutaj do tyłu ładnie wyjechać. Czyli całe sterowanie jest elektroniczne. Czyli to tak naprawdę rozebrać nie ma większego problemu. Teraz pokażę Wam tutaj na dole wejście, gdzie tak naprawdę jest montowany rozrusznik, który przed chwilą wykręciliśmy. I widzicie tą śrubę tutaj. Jest chyba takich śrub, o ile się nie mylę, 4, a może więcej, nie wiem, zobaczymy zaraz. To są śruby, które trzymają konwerter skrzyni. Teraz, żeby rozpołowić skrzynię, musimy te śruby z tej strony tutaj rozkręcić. I wtedy nam to wszystko się ładnie rozjedzie. Także rozkręcimy te śruby, ściągniemy skrzynię i zaraz Wam pokażę, jak silnik będzie wyglądał, jaki będziemy mieć dostęp do łańcucha. Więc tak, mamy rozpołowioną skrzynię z silnikiem. Tutaj jest przedni wał, który jest podpięty do przedniego dyferencjału. Teraz cała elektryka, tak jak mówiłem, zostaje ze skrzynią. Jest osobna wiązka. To jest konwerter, który tak naprawdę napędza całą skrzynię. On powoduje ciśnienie oleju w skrzyni. I tak jak Wam pokazywałem, jest naprawdę 6 tych śrub, nie 4. I te 6 śrub jest spięte tutaj z kołem zamachowym na silniku. W momencie, kiedy silnik pracuje, to koło się kręci i napędza konwerter i to powoduje całe ciśnienie oleju. To wytwarza całe ciśnienie oleju w skrzyni i w ten sposób skrzynia działa. Teraz, żeby się dostać do łańcucha tutaj, musimy całą tą górę tu ściągnąć. Musimy ściągnąć pokrywę zaworów, żeby się dostać do koła tutaj. Silnik jest rozebrany, mamy całą pokrywę zaworów ściągniętą. Tutaj mamy cały rozrząd, czyli cały łańcuch. Po napinaczu widać, że łańcuch jest wyciągnięty. Teraz, żeby się dostać do łańcucha, który też jest tak naprawdę olejowy, do pompy olejowej, musimy ściągnąć niestety całą miskę olejową. Teraz, żeby ściągnąć miskę, to tu musimy ściągnąć cały dyferencjał. Czyli teoretycznie musimy rozebrać całość. Tutaj mamy na ziemi cały zestaw rozrządu. Jeszcze przy okazji tu wymienimy świece żarowe, no bo jest dobry dostęp. Także wszystkie te świece tutaj wymienimy. Zaraz zakładamy łańcuch i zaraz składamy wszystko z powrotem. Więc tak, silnik jest zblokowany na blokadach, ustawiony na znaki. Tu jest górna blokada na wałkach. Ona się zakłada na ten wałek i ona zbiera całe dwa wałki łączy. Blokuje ten wałek, a wałek poprzez zębatki blokuje drugi wałek. Teraz na
To jest koło pompy paliwa. Tutaj ma znak i tu jest, o dokładnie w tym miejscu drugi znak, czyli mamy znak jeden na drugi. Koło główne, czyli wał, jest blokowane poprzez ten pin tutaj na wale i skręcone śrubą tutaj w obudowę. Co będziemy teraz robić, to ściągamy napinacz, wykręcamy górny napinacz, który jest tutaj i ściągamy wszystkie te koła, wszystkie te łańcuchy. Także zaraz to powymieniamy z tymi łańcuchami, zobaczymy jak nam to pójdzie. Koło pompy. Tutaj jest problem ze ściągnięciem zawsze. Jest zestaw do ściągania, ale nie wiem, czy nam się to uda do końca, bo nigdy tego nie ściągałem, ale to jest zakręcone, czyli teraz zakładamy tutaj, wkręcamy taką z gwintem przejściówkę. Tym elementem chyba powinniśmy to dokręcić. Tak. Wyciągamy ten element. I teraz chyba ta śruba powinna nam wycofać całe koło do tyłu. W momencie odkręcania śruba się cofa do tyłu. Znaczy nam nie cofa się do tyłu, tylko wychodzi. I teraz powinno nam strzelić. O, i zeszło. W ten sposób koło się luzuje. Teraz musimy tą przejściówkę wykręcić. Powinno to wszystko ładnie się... chodzi. Także to tak w ten sposób można ściągnąć koło. Więc tak, tutaj nowy łańcuch jest założony już. Mamy tak, górną zębatkę z łańcuchem. Właściwie cały zestaw. Wszystkie zębatki, jakie były po kolei powymieniane. Wszystkie nowe łańcuchy. Nowy napinacz, jeden, drugi. Teraz tutaj jest taki kanalik olejowy. To warto sobie przeczyścić, żeby olej tutaj tędy dosyć sprawnie przechodził. To chyba jest po prostu na jakieś takie naoliwienie łańcucha, podejrzewam. Teraz tak, zakładamy główną osłonę silnika, zakładamy miskę od dołu. Oczywiście sprawdzamy resztę. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo uszczelkę, tą tutaj, którą będziemy wymieniać. To jest ta uszczelka tutaj separatora oleju, to jest chłodniczka oleju, która jest do bloku i tu widać, jak tu chyba ciekło nam. To jest takie dosyć wilgne. Wymienimy to, jak już mamy tak rozebrany silnik. Reszta tutaj wygląda w miarę wszystko w porządku, także wkładamy do auta i zobaczymy, czy uda nam się go odpalić. Najważniejsze. Dobra, słuchajcie, mamy prawie że złożone. Z tej strony tutaj DPF jest na miejscu. Turbinę sprawdziliśmy i
Turbina nie ma żadnych luzów, także wszystko jest ok tutaj. Tu jak widzicie cały tył silnika jest złożony, brakuje nam koła pasowego, które zaraz będziemy montować. Z tej strony jak widzieliście zmieniliśmy całą uszczelkę pomiędzy blokiem a tak naprawdę filtrem oleju i tymi chłodniczkami. Teraz zajmiemy się tutaj górą. Zaraz zakładamy całą pokrywę zaworów. Mamy tutaj nowe wężyki podciśnieniowe. Mamy wszystkie wtryski sprawdzone. Okazało się, że jeden wtrysk, jak widzicie, jest nowy. Miał za duży zwrot na przelewach, cokolwiek to znaczy. No ale wymieniamy. Także wszystkie wtryski mamy też sprawdzone. Tu zostało nam tak naprawdę te wszystkie, tu widzicie te wężyki, wszystko to powymieniamy na nowe. No i zaraz składamy całość, żeby było gotowe do złożenia ze skrzynią. Widzicie, mamy złożony silnik. Cała wiązka jest tam, gdzie ma być, wydaje mi się, ale to wyjdzie jeszcze w praniu. Mamy już tu przygotowaną skrzynię z tyłu. Ogólnie to mamy mega nieporządek, no ale taka praca, co tu dużo gadać. Posprzątamy jak skończymy. Teraz tak, spinamy silnik ze skrzynią. Jeszcze mamy tam 2 albo 3 kostki, które nie do końca byłem pewny, gdzie idą, ale to chyba będzie spięte ze skrzynią. Wkładamy go do samochodu. Znaczy pierw podłożymy jeszcze listwę kierowniczą z sankami. Włożymy całość tak jak wyciągnęliśmy, czyli całość złożoną tutaj włożymy, po prostu podsuniemy pod samochód i przykręcimy od dołu. Także składamy dalej. Przed chwilą widzieliście silnik gotowy ze skrzynią do włożenia i to co teraz widzicie to nie jest błąd montażysty, to jest niestety niefart tak zwany. Co się stało przed włożeniem do silnika do środka? Zakręciliśmy silnikiem, żeby sprawdzić czy wszystko jest ok, wszystko się ładnie kręci i nie ma żadnych problemów i co się okazało? Silnik w pewnym miejscu się blokował. Co znaczy z reguły, że albo mamy źle ustawiony rozrząd i w momencie kiedy tłok podjeżdża do góry, zawory mamy w punkcie otwartym, więc wszystko się tutaj blokuje. No ale robiliśmy wszystko na blokadach, więc raczej ta usterka była mało prawdopodobna. Na początku myślałem, że może skrzynia nie siadła dokładnie do bloku silnika. To też odpadło. No i zaczęliśmy powoli rozbierać wszystko to, co robiliśmy do tej pory. Zaczęliśmy od świec. Czasem się zdarza, że mógłbym przegapić i mogli wysłać złe świece i mogła być po prostu świeca za długa. Czasem się tak zdarzało, to też nie było to. I doszliśmy do tego, że ściągnęliśmy głowicę. Przypuszczenia były takie, że w momencie, kiedy składałem kolektor ssący, z jakiegoś powodu, to taki można powiedzieć mój błąd i to dosyć kosztowny błąd w tym momencie. Zacząłem czyścić kanaliki, które tutaj z zaworów, te kanaliki, które wychodzą. Tam był taki nagar po prostu czarny i teraz w momencie, kiedy ja to ruszyłem, odłupał się kawałek nagaru i wpadł na tłok. I problem polegał na tym, że w momencie, kiedy kręciliśmy i tłok podjeżdżał do góry, to się wszystko blokowało. To nie było jakieś duże, ale było na tyle duże, żeby po prostu zablokować pracę silnika. Teraz można było próbować to może na siłę, że tak powiem, zmielić. No ale tak, na pewno uszkodzilibyśmy ścianki cylindra. No i powiem Wam, albo auto by brało olej, albo coś by się z tym działo. Nie byłoby ciśnienia, wtedy by były jeszcze większe koszta. Skończyło się na tym, że mamy głowicę ściągniętą, mamy wszystko wyczyszczone, silnik się kręci, no ale teraz niestety składamy cały silnik od początku, czyli zakładamy nową uszczelkę, nowe śruby, skręcamy wszystko od nowa i dopiero składamy go z powrotem drugi raz, żeby go wsadzić do samochodu. Tak się czasem dzieje, no ale nie przypuszczaliśmy, że to się nam stanie teraz. Wy subskrybujcie kanał, łapka w górę i powiem Wam w następnym odcinku, mam już na pewno nadzieję, że odpalimy ten samochód i no teraz to już będzie prawie, można powiedzieć, jak nowe.